Teraz wysieję ziemniaki. Tu mam ziemniaki z poprzedniego roku, 3 kg. Przynajmniej wtedy tyle ważyły. A tu mam kupione w tym roku, dzisiaj w warzywniaku. Wysieję je na raz, dwa, trzy, cztery. Tu na 5 i na 7 grządce. Ale najpierw wyjmę wszystkie marchewki, które przetrwały zimę, i przesadzę je na tą grządkę o tu. Wykopując marchewki, znalazłem domek ślimaka. Nie będę go budził, odłożę gdzieś tam daleko. Usunąłem ściółkę i tu zostawiłem marchewki. Teraz je powybieram. Kilka już wyjąłem. Tak mniej więcej. W miarę kilka jest dobrych rozmiarów, reszta to takie maciupkie. A tu śmieszna taka jedna. Widzicie, przeszywa ją pęd trawy. Ja teraz wyjmę. O! Była dziura jak w igle. Wykopałem marchewki z grządki. Oto one. Tu są takie mniejsze. Dużo ich jest, dużo. Tu są większe, które przeznaczę na wysiew na nasiona. O te. Tu największa z nich mniej więcej jest taka. Większa od mojej ręki. Taka. O, coś w tym stylu. Na uwagę też zasługują różne dziwadełka. To tu jedno takie dziwadełko, jak mandragora jakaś. No ta jeszcze taka trzynożna, też śmieszna. Tu jedna marchewka wyrosła jak trawa, tak poziomo, taki wielki poziomy korzeń. Zobaczcie, jak już są rozwinięte te korzenie. Widać takie tu małe białe włoski. No i jeszcze ciekawostka jest taka, zauważcie, taka gruba marchewka była, tylko został samo najgrubsza ze wszystkich prawdopodobnie, jakie miałem. Ale co się z nią stało? Myślę, że zimą po prostu tyle tu wody w niej było w środku, że ta wierzchnia część, bliższa powierzchni ziemi, przemarzła i rozsadził mróz tą wodę. Wiecie, lód tak zwiększa objętość, rozsadza tutaj wszystko. Tu wybrałem 10 marchewek do wysadzenia na nasiona. Wyrównując grządkę pod marchewki, tutaj jak widzicie mam lukę w tej zagrodzie z zielonego plastikowego płotku. On służy do tego, żeby tam można było wypoziomować, żeby woda nie spływała. Bo tu jest trochę, jak widzicie, tak z górki, nie? No i nie chciałem kupować więcej tego materiału, to wykorzystałem 2 patyki, jakieś z gałęzi i wspominane wcześniej łodygi słonecznika. A nie 2 patyki, 3, bo tu jeszcze na środku jest też. No i on tworzył taką ściankę. Mam nadzieję, że się nie załamie. Jeżeli jeden sezon wytrzyma, to będę zadowolony z mojego permakulturowego, wielozastosowalnego elementu słonecznika. Dobrze, to tutaj 3 rządki wsadziłem tej marchwi, która wyrosła. Tu tą do nasion, a tu 2 rządki tej, która wydaje mi się, że jeszcze podrośnie. Zobaczymy, jak to będzie. A reszta na nasiona z zeszłego roku i ściółkować będę później. Tak zaplanowałem wysiew, a tak
zakopałem już i ześciółkowałem tym, co miałem. Tak rozłożyłem ziemniaki, które zebrałem z poprzednim roku. Jest ich o wiele więcej, no ale są o wiele mniejsze niż tamte, które wybierałem sklepowe. Kolejny ślimak. Teraz wysieję marchew. Tu mam kwiat z poprzedniego roku z nasionami. Rowki co? Palec i wysiewam ziarna, tak mniej więcej. Biorę taką kępkę, urywam. Jedną ręką to trochę trudno, bo drugą muszę trzymać kamerę, ale dwoma idzie szybciej. Nasiona marchwi mają taki aromat bardzo charakterystyczny, ziołowy, trochę koprowy. Oczywiście na dwie tak gęsto obsiane grządki potrzeba trochę więcej niż jednego kwiatu marchwi. Druga grządka zrobiona. Tam na końcu znalazłem samosiejki marchewki, to wysadziłem rządek też, żeby nasiona z niej były. Wcześniej sadziłem marchewki z fasolką szparagową, ale ze względu na to, że z niej zrezygnowałem, to teraz sieję je gęściej, dlatego dodatkowy rządek marchewek na nasiona myślę, że będzie wystarczający łącznie z tym poprzednim do pozyskania nasion na przyszły sezon. Teraz wysieję rzodkiewkę. Wysieję ją tu na prawo od buraków, od ziemniaków, i tu na lewo od ziemniaków i na prawo od ziemniaków. Zdejmę ściółkę, przekopię, wyrównam, zrobię rowki, wysieję, zakopię i przykryję ściółką z powrotem. Przekopane, rowek zrobiony i teraz moje wyselekcjonowane nasiona turbo rzodkiewki. Na tych środkowych grządkach jest największy spadek, więc tak jak poprzednio porobiłem takie wały, żeby woda opadowa nie wymywała gleby i nie podmywała nasion, które tam będą. To z czasem zniknie, ale z czasem też nasiona wyrosną i się ukorzenią, więc nie będzie zagrożenia. Teraz tą ściółkę, którą przełożyłem, włożę między te tutaj górki z nasionami i tak, te górki z nasionami są na rzodkiewki, na nasiona, ale między nimi wysieję jeszcze, znaczy będę wysiewał co tydzień mniej więcej jeden albo dwa rządki na rzodkiewki do jedzenia jako korzeń. Po zakończeniu tak wygląda jedna grządka, a tak wygląda druga grządka rzodkiewek. Przydałoby się zaściółkować. Tradycyjnie taczka, grabie i liście orzecha laskowego, leszczyny. Od razu lepiej, czyż nie? I druga grządka. Tylko mam nadzieję, że wiatr tego za szybko nie wywieje. Teraz wysadzę cebulę. Mam takie trzy rodzaje. To taka jakaś zwykła. To była opisana jako czosnkowa. A to najprawdopodobniej też jest czosnkowa, tylko mniejsza. I tu jedna zwykła. Zaplanowałem wysadzić cebulę w podobny sposób jak ziemniaki. Wcześniej robiłem to w rządki, tak jak z marchwią i z innymi. Miesiąc po wysianiu owies wygląda tak.
teraz zajmę się nasionami róży. Mam tu zasuszone owoce róży. Teraz zamierzam je rozbić i nasiona włożę do wody. Mam nadzieję, że będą kiełkowały. Tak wyglądają nasiona. Słoik, woda i nasiona. Tam są jeszcze nasiona czereśni, takiej specyficznej, ale nie sądzę, że mi się pomyli. A teraz wysieję sałatę. Tu mam swoje nasiona z poprzedniego roku. Tym razem wysieję je rzadziej niż poprzednio, po to, żeby nie plątały się liśćmi i podczas wyrywania tych mniejszych sałat nie wyrywać, nie uszkadzać tych ładniejszych. 3 butelki sałaty wysiane. W każdej z nich będę stosował troszeczkę inną metodę selekcji. Na początku marca wysiałem pomidory do doniczek. Jak dotąd żaden nie wykazał kiełkowania. Po pewnym czasie pozostałe nasiona, jakie miałem, wyłożyłem do wody, żeby zobaczyć, czy w ogóle wykiełkują. I tak czekałem. Już zrezygnowałem z całych tych pomidorów. Już chciałem przesypywać ziemię z nich do pojemników na nasiona jabłek. Wtem zauważyłem jednego tutaj skowronka, czy tam jaskółkę. No to będzie pomidor przynajmniej jeden. Zebrane nasiona jabłek włożyłem do wody. Zaczęły kiełkować. Butelka z ziemią, nasionko i lecimy.